I tak oto brzmi nowa płyta Jorn Land, dokładniej. Trond Holter, gitarzysta i wokalista formacji Jorn, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i nagrali płytę oddając hołd Drakuli. 2 pierwsze nagrania, Hands of Your God, i przed sekundą emitowaliśmy bardzo dobry utwór z takim motywem a la solówka Gary Moore, prawda? Walking on Water. No wychodzi na to, że do tej płyty będę sięgał i sobie całą przesłuchamy stopniowo w kolejne wtorki. Zgodnie z zapowiedzią, ani zaraz, machamy do kamery, bo nas obserwujecie, jest taka możliwość na naszym kanale YouTube. Kuba Rydlecki na stanowisku rejestruje naszą rozmowę, nasze spotkanie z Anią Maruchą, Janem Cieślakiem. Witam Was, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy, cześć. I niebawem będzie można sobie te efekty naszej rejestracji i tego, co się dzieje dziś na antenie, oglądać na wspomnianym kanale. Anna Marucha, płyta Love and Soul. Jak sięgniemy do tego materiału, to wejdziemy w zupełnie inne muzyczne rewiry, choć niewątpliwie związek z muzyką rockową pozostaje, choć w niewielkim stopniu. Ale zanim do tej płyty przejdziemy, to warto powspominać. Czyli właściwie, chyba Ania jest pierwszy raz dzisiaj w Radiu Rock Time, to przy tej okazji warto chyba porozmawiać o Twoich muzycznych początkach. Zostawimy tą 5-latkę śpiewającą tu i tam, ale co, wiek 15 lat jest chyba istotnym w Twojej biografii. No nawet chyba, ja myślę, że miałam chyba nawet 14 lat, kiedy z moim bratem ciotecznym Tomkiem Grochowalskim, który jest basistą elektrycznych gitar od chyba początku istnienia zespołu, będąc u babci na urodzinach, wpadliśmy na pomysł, właściwie Tomek wpadł na pomysł, że po prostu zakładamy zespół. I tak jak wstaliśmy, poszliśmy tam do mamy, taty, odmeldować się, że wychodzimy, idziemy zakładać zespół. I poszliśmy do Tomka, chyba wzięliśmy jakąś miednicę na bębny, było pianino, więc coś tam mogliśmy sobie już pobębnić, ale już się właśnie plany wtedy zaczęły. No to był start. I to był czas, kiedy, jak powiedziałeś, miałeś 15 lat, a potem jest zespół RPA, chyba rok później, prawda? Tak, bo my z Tomkiem no coś tam próbowaliśmy, założyliśmy zespół ETAM, tak się nazywał ten pierwszy skład, no był normalny skład, basista, gitarzysta. A znam taką osobę, która bardzo używa często słowo ETAM. Może skąd to jakieś są analogie? No, dziewczyny w tamtym wieku używały dużo, bardzo słowa ETAM. No i później poznaliśmy już w tej chwili, nawet nie pamiętam jak, a chyba w liceum, przez kolega perkusista Maciek Sosnowski, Ponton niejaki, który później też udzielał się w wielu rockowych składach w tamtych czasach dawnych, to powiedział, że jest zespół, który gra właśnie w radości, próby i jest potrzebna osoba na klawisze. No więc, też jeszcze byłam młodą dziewczyną, miałam jakieś 16 lat i do jazdy do radości to trochę takie było pod znakiem zapytania. No ale zaryzykowałam i zaczęłam dojeżdżać razem z Maćkiem na próby i no właśnie do zespołu RPA. Fajnie z tej radości. RPA długo działało? To są stare dzieje, ale to są bardzo fajne historie, bo RPA działało jeszcze dosyć długo, z tym, że ja już później postanowiłam założyć własny skład. Chciałam śpiewać, a w tamtym zespole grałam na klawiszach, śpiewałam chórki, ale tak malutko śpiewałam. Przemek Góryn śpiewał i postanowiłam założyć własny skład. Założyłam zespół też z Tomkiem, też Tomek Grochowalski był na basie przez jakiś czas. Zespół nazywał się Centrala R. Centrala R, tak. I równolegle właśnie te dwa składy, Centrala R i RPA, graliśmy na przeglądach różnych. I tak się układało, że najczęściej mój zespół gdzieś tam albo wygrał, albo gdzieś tam był wyżej, a RPA troszeczkę jakby, nie wiem, oni już dłużej grali, może już tej świeżości brakowało, może to, że ja byłam po prostu dziewczyną w zespole rockowym,
wokalistką, jeszcze grałam na klawiszach do tego, więc tutaj no, tak było to doceniane, może też i o to chodziło. No ale w każdym razie bardzo już w niedługim czasie zespół RPA postanowił wziąć wokalistkę. No i właśnie, słuchajcie, tą wokalistką była Ania Ortodoks, która właśnie poszukiwała składu. Ja to pamiętam, teraz mam przed oczami, jak Anka przyszła na pierwszą chyba próbę, czy ja pamiętam pierwszy koncert, takie wokalizy jej, no w ogóle to były historie. To były historie wtedy. No ale już później jakby moja droga już się rozstałam z zespołem RPA i gdzieś tam poszliśmy każdy oddzielnie. No i później RPA przekształcił się pomału właśnie w Kroster Keller. No tak, a mamy centralę R, a po centrali pojawia się zespół, który... Po centrali jeszcze było mnóstwo różnych składów. Ja byłam zapraszana do składów jak Mrówki Glebowicza, to było z Owsiakiem związane. Czerwona Ręka, wcześniej zespół Déjà Vu, takie zespoły warszawskie, których już nawet nie pamiętam nazw, ale tam gdzieś na chórki, na wokal, na klawisze i to jakiś czas trwało, no ale ja wiedziałam, że ja muszę mieć swój zespół, to nie było możliwości gdzieś tam uczestniczyć, tylko musiałam mieć absolutnie swój, założony przez siebie, no i tutaj już w prostej drodze właśnie, jeszcze zdążyłam wyjechać do Londynu, do Anglii, żeby zarobić pieniążki na sprzęt i się jakoś tak trochę, no nie wiem, poukładać, żeby mieć instrument, prawda, jakoś tam pokombinować utwory, coś już tak. I po powrocie właśnie od razu był telefon w ręku i zmontowanie składu właśnie zespołu Lips. I przyniosła dzisiaj do studia jedną z płyt zespołu Lips, to jest rok chyba 1994. To Dokładnie. się idealnie składa, bo teoretycznie w lata 90. właśnie we wtorki też staram się zaglądać. To dziś sobie napoczniemy płytę Love i będziemy ją przesłuchiwali teraz też przez kolejne tygodnie w całości. Super. Jednym z kluczowych momentów tego wydawnictwa jest pewien cover. Myślę, że teraz mogłabyś o nim opowiedzieć w ogóle, skąd była koncepcja rzucać się na takie cudo. Ja, jeśli chodzi o muzykę rockową, byłam bardziej Hendrixowa, wcale nie byłam taka Cepelinowa. Mieliśmy próby w hybrydach, tam się kręciło sporo ludzi, bo wiadomo, tam ogólnie była próbownia, mnóstwo kapel grało, znanych, my byliśmy najmniej znaną. I pewnego dnia przyszedł człowiek, który jakby chyba zobaczył w nas potencjał i miał już jakieś takie pomysły na nas i właśnie zaproponował, słuchajcie, a może wy byście zagrali jakiś cover, bo nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, no zagrajcie to, ja tam coś pomogę tego, owego, jeśli chodzi o studio. No więc my tak się zaczęliśmy zastanawiać, właściwie dlaczego nie? Dlaczego by coveru nie zagrać? No skoro jest osoba chętna, która chce pomóc, no to dobrze, robimy, tylko co? No ale też właśnie, tak nie wiem, no później było zastanawianie się, może to, no ale coś takiego, co dużo ludzi lubi, co jest takie znane i uznane i no jakby już wszyscy się zgodziliśmy, że ten Holota Love Cepelinów będzie odpowiedni. Poza tym no próbowaliśmy, z tego co pamiętam, pograć jeszcze inne rzeczy i ten akurat fajnie gadał. Także wszystkim podpasowało. I jakoś niedługo potem byliśmy w studiu, nagrywaliśmy ten kawałek i to był traf w 10 po prostu. Wtedy rzeczywiście było fajnie było nagrane. Kawałek zabrzmiał czadowo. Nawet tam jest ta taka długa przerwa, gdzie jest taka improwizowana część, prawda? To tutaj mieliśmy stracha, jak to wyjdzie, ale z pomocą realizatora właśnie fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło, także ten utwór znalazł się w rozgłośniach radiowych i no po prostu zrobił karierę. Był puszczany, rzeczywiście był na listach przebojów wysoko, także wtedy trafiliśmy na listy, na drugie, trzecie miejsce obok Kazika, Muńka. No także to były takie fajne czasy. No to sobie teraz przypomnijmy rok 1994. Co to jest? 21 lat temu. Holota Love, zespół Lips.